Dzisiaj trochę bardziej na świeżym powietrzu. Musiałem ochłonąć po tych testach. Dużo tego było. Powodowało to, że naprawdę miałem mętlik w głowie, żeby to opisać tak jasno i wyraźnie dla osób, które będą zainteresowane tym sprzętem. Testowałem dzisiaj DHS Gold Arc 5 w stosunku do Donika M3, którą gram normalnie. Gram na desce nietypowej, bo na desce GEVO Balsa 375 jest to balsa plus jedna wkładka karbonu. Testowałem to w dwóch opcjach. Najpierw na desce karbonowej Return Spirit, później na desce PG2 i też okładzinę dwa razy w dwóch opcjach. Na początku nietuningowaną, drugi raz nietuningowaną i za trzecim razem stuningowałem ją. Jest to dosyć ciekawa guma. Jeśli chodzi o szybkość, oceniam ją pomiędzy mniej więcej Tineridge 0.5 a M3. Moje pierwsze odczucia z Gold Arca są takie, że jest to okładzina, która jest naprawdę przyjemna, nadaje bardzo, bardzo dużo rotacji. Na drugiej stronie miałem Rozenę, ta rotacja była bardzo porównywalna. Jednak są takie niuanse, które pozwalają wybrać jedną lub drugą okładzinę.
Rozena jest na pewno dużo bardziej powtarzalną okładziną. Osoba, która chce mieć stabilny topspin, powtarzać go 10 razy w stół, trenować to coraz mocniej, lepiej, na pewno wybierze Rozenę, wybacza więcej błędów, pozwala zagrać dużo bardziej stabilnie. Twardość oceniłbym podobnie jak prędkość, czyli pomiędzy 0,5 a M3. Rotacja według mnie jest mniejsza niż w M3. Topspin, tak jak mówiłem wcześniej, wykonywany z Rozeny jest dużo bardziej stabilny, wykonywany z Gold Arts 5 powoduje duże problemy dla przeciwnika. Chodzi o kontrolę. Kontrola zdecydowanie jest bardzo przyjemna grając blisko stołu, czyli topspiny z nad stołu, topspin backhand, topspin forehand, serwis bardzo fajnie, ale jeśli chodzi o drugą strefę, to według mnie już gra się troszeczkę gorzej. W zagraniach pasywnych, odbiór na przykład, to i tutaj Rozena i Gold Arts wpisują się podobnie. Serwis gra się bardzo przyjemnie, odbiór gra się fajnie, ale agresywny. Jeśli chodzi o odbiór pasywny, uważam, że gra się lepiej M3. Producent określa Gold Arts 5 jako okładzinę, która jest allroundowa. Zgadzam się z tym i się nie zgadzam. Jest to okładzina, która ma wyższe parametry na pewno niż Sriver, niż jakieś inne chińskie zamienniki Srivera. Jest to okładzina, która jest bardziej zbliżona do Raksy, czyli ma już ten parametr rotacji na bardzo wysokim poziomie, katapult także jest na bardzo wysokim poziomie i na pewno znajdzie grono odbiorców, bo o podobnych parametrach ciężko znaleźć coś takiego samego na rynku. Topspin blisko stołu bardzo fajnie, jest bardzo fajny odrzut. Rotacja plus kontrola jest bardzo fajna. Im dalej oddalamy się od stołu, czyli kontra topspin, gra się coraz trudniej. Niekiedy mam wrażenie po prostu, że piłka za każdym razem leci mi inaczej, z drugiej strefy. Jest to na pewno okładzina, do której trzeba się trochę przyzwyczaić, trzeba trochę zmienić kąt ułożenia rakiety. Bez tuningu trzeba ciągnąć do góry. Okładzina pozwala tylko na to, żeby żeby wrzucić mocno, trzeba szarpnąć od dołu do góry piłkę, nie tak jak płasko, tak jak na typowo tensorowych okładzinach, że ta parabola jest skierowana, ten kąt rakiety jest skierowany gdzieś po 45 stopniach, tam już jest bardziej zbliżone do 60 stopni. Tak. Jeśli chodzi o Gold Arc na backhand, na pewno się nadaje dla zawodników aktywnych. Dla zawodników, którzy mają słabszy backhand, będzie to trudna okładzina. Dla zawodników, którzy grają pierwszy topspin delikatną wrzutkę plus z nad stołu, uważam, że będzie rewelacyjną okładziną. Gold Arts 5 to nie jest klejąca okładzina, to jest typowo europejska okładzina z miękkim podkładem, bez klejącego wierzchu. Tuningowałem obydwie okładziny, Gold Arts 5 oraz Rozenę, tak dla sprawdzenia, jak będą się zachowywać na tuningu. Dużo osób to robi i dużo osób będzie zainteresowane spostrzeżeniami tego, jak te okładziny zachowują się na tuningu.
Przed tuningiem jest to okładzina dla zawodników grających bardzo wszechstronnie, czyli można zagrać pasywny odbiór, można zagrać delikatną rzutkę. Jeżeli tą gumę stuningujemy, będzie to guma bardziej dla osób grających aktywnie, czyli zdecydowany atak z nad stołu, gra szybko stołu. Wtedy odchodząc trochę bardziej w drugą strefę przy tuningu będzie się grało ciężej. Jeżeli tej okładziny nie stuningujemy, będzie to guma właściwa dla osób grających allroundowo, ale osoby szybkie na nogach, grające bardzo dobrze, trające regularnie, guma będzie dla nich za wolna. Jeżeli stuningujemy tą układzinę, będzie za szybka dla osób grających wszechstronnie i amatorsko, załóżmy trzeciej ligi, ale będzie bardzo właściwa dla osób grających lepiej technicznie. Przy stuningowaniu ten kąt rakiety możemy już ustawić bardziej płasko, rotacja staje się dużo mocniejsza, okładzina staje się dużo szybsza i teraz stuningowana Rosena i stuningowany Gold Arts 5 to jest brak porównania ze względu na to, że Gold Arts 5 już jest o level wyżej. Porównując tą okładzinę japońską do okładzin europejskich, uważam, że mieści się na bardzo wysokiej półce. Porównałbym ją do półki M3 czy 0,5. Jeśli chodzi o wytrzymałość i żywotność, nie wiem, bo nie graliśmy nią długo. Uważam, że jest to zdecydowanie okładzina klasy europejskiej. Obydwie okładziny są na mega wysokim poziomie jakości wykonania. Podobno tą gumę używa Malong na backhandzie. Uważam, że przy tuningu bardzo mocnym zdecydowanie tej okładziny może używać. Zyskuje ona naprawdę niesamowitą szybkość i dynamikę, a z tego przecież słynie topspin reprezentacji Chin. Myślę, że to, co stworzył DHS na ten moment, przekona większość zawodników grających na rynku, bo daje to już naprawdę dużą przewagę nad przeciwnikami, jeżeli to stuningujemy. Uważam, że Gold Arc 5 jest zdecydowanie ulepszoną wersją Tinarka. Gold Arts 5 według mojego odczucia jest taką ulepszoną wersją Tin Arc 5. Tin Arc 5 na rynku niemieckim zrobiło furorę i podejrzewam, że w dalszym etapie ta okładzina przekona bardzo wiele osób. Bardzo wiele osób będzie chciało tym zagrać, bo im więcej osób zacznie używać DHS-u, tym bardziej to będzie się napędzać i będzie to taki zamiennik, który będzie refundował droższe okładziny typu Tenergy. Prezentuje się na topowej liście okładzin porównujących do 0,5 czy do M3. Według mojego odczucia Gold Arts 5 na tuningu jest najbardziej zbliżoną okładziną do Bryce'a na kleju kauczukowym, czyli czegoś, co już zostało zakazane, a w tym momencie dostajemy bardzo wysoki dźwięk odbicia, czujemy piłkę na rakiecie bardzo mocno, do tego dostajemy strasznie dużo rotacji. Połączenie idealne, tak jak na kleju.
mówi, że ta guma jest alurundowa. Jest alurundowa bez tuningu, a nawet bym powiedział, że lekko defensywna. Jeżeli zastosujemy tuning, jest to guma zdecydowanie off plus. Więc niestety nie zgodzę się z producentem, że jest to guma alurundowa, bo w obydwu przypadkach na pewno alurund to nie jest. Miałem okazję testować również poprzednią okładzinę Tinark 5. Link do poprzedniego mojego testu będzie znajdował się na dole. Zaczęło trochę padać, muszę kończyć, spieszyć się z wypowiedziami, dlatego subskrybujcie, dajcie łapki w górę i zapraszam za tydzień. Chciałem podziękować za test profilowi ALT z Trójmiasto, czyli Darkowi i zapraszam do kolejnego testu. Dziękuję.